Wspólnym tytułem tego, co tworzę z siostrą Ewą, jest Rzeczywistość pełna Boga. Dlaczego rzeczywistość? Dlaczego pełna? Dlaczego Boga? Trochę z tego się wytłumaczymy, zaczynając od rzeczywistości. Bo tak chcemy rozpoczynać nasze rozważania, bo tak przeżywamy Pana Boga. Najpierw rozglądamy się wokół nas. Patrzymy, jakie jest życie, jak płynie, jacy są ludzie wokół nas, jaka jest przyroda, jak Pan Bóg działa przez każdy kolejny dzień, przez tę rzeczywistość, która jest wokół nas. To jest nasz punkt wyjścia. Nie rozważanie teoretyczne, jaki Pan Bóg mógłby być, ale spojrzenie na to, co jest wokół nas. Co jest przede wszystkim w nas samych w ciągu dzisiejszego dnia, co się wydarzyło, jakie emocje przeżywałem, co było we mnie, co było w relacjach z drugim człowiekiem, co zdołałem zaobserwować. To jest to, co jest rzeczywistością, jaką obserwuję. Mogę jedynie widzieć to, co przebiega obok mnie, a mogę zacząć się zastanawiać, czy nie ma w tym jakiejś większej głębi. Kiedy przyglądamy się tej naszej rzeczywistości, to czasami mamy takie przekonanie, że Pan Bóg w niej jest, że w niej działa, ale żeby tak naprawdę ona była pełna Boga, że świat jest przepełniony miłością Bożą, nie jestem pewna, czy wszyscy w to tak bardzo wierzymy. A tymczasem właśnie tak jest i to gdzieś chcemy pokazywać wraz z Ojcem Piotrem. Dla nas szukanie Boga we wszystkim jest ważną częścią naszej duchowości. Dlatego chcemy się też z Wami tym dzielić i chcemy tego Pana Boga szukać nawet w tych miejscach, gdzie wydaje się, że Go nie ma. Że jest tylko cierpienie i zło, gdzie nie dostrzegamy tych iskierek dobra. Chcemy je wyciągać i razem szukać tego, gdzie Pan Bóg naprawdę działa, gdzie On panuje nad całą rzeczywistością. Rzeczywistość pełna Boga. Tak, patrzymy przez pryzmat tego, co jest naszą wiarą. Tego, że zakładamy, Pan Bóg jest. No, prawdę mówiąc, więcej niż zakładamy. Doświadczamy tego bardzo wyraźnie w naszym życiu. Nasze poszukiwanie właśnie jest na to nakierowane. Nie po to, żeby poznać przede wszystkim, jaka jest natura świata, jaka jest natura człowieka, kim ja jestem, kim jest siostra Ewa, kim my jesteśmy w relacji ze sobą, z każdym innym człowiekiem. To jest bardzo daleki horyzont, ale chcemy spojrzeć jeszcze dalej. A gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg? Gdzie jest Pan Bóg w dniu, który zupełnie mi się nie ułożył? Gdzie jest Pan Bóg wtedy, kiedy złapał mnie katar i mam się źle? Gdzie jest Pan Bóg wtedy, kiedy odniosłem coś, co odczuwam jako sukces? Gdzie jest Pan Bóg wtedy, kiedy spotykam się z przyjaciółmi i spędzamy wspaniały czas? Gdzie jest w naszej rzeczywistości Bóg i gdzie jest Go pełno? Gdzie mogę Jego zauważyć niekiedy subtelnie obecnego obok mnie? Te nasze rozważania naprawdę chcemy, żeby dotyczyły życia. Żeby to nie była żadna teoria. Chcemy naprawdę dotykać tego, co jest Waszą codziennością. Dlatego jeśli macie jakiś temat, z którym chcielibyście, żebyśmy się zmierzyli, to śmiało piszcie w komentarzach albo do tego filmiku, albo do następnych i będziemy próbować coś na to odpowiedzieć. Zapraszam.